Siemanko! W dzisiejszym odcinku przyrządzimy kilka kaczek. Pokażę Wam, jak to zrobić na maszynie do szycia. Różne wersje, mniejsze oraz większe. Projekt, który będzie dostępny u mnie na sklepie, będzie się składał z 3 wykrojów. Jeden właśnie na taką kaczkę, jak widać teraz. Drugi wykrój to będzie identyczna kaczka, jeśli chodzi o długość, ale poszerzona, zwłaszcza w tym elemencie na szyi. Jeśli będziemy używali bardziej sztywnych materiałów, to właśnie dzięki temu poszerzeniu będzie dużo łatwiej nam to wywrócić. Oraz właśnie ta powiększona, tylko trochę skrócona na długości. To będzie wszystko właśnie w jednym projekcie, wszystkie 3 wykroje. No a my zabieramy się za przygotowania do szycia. Wykrój zazwyczaj będzie się składał z 2 części, jeśli chodzi o te kaczki. Ta linia oznacza linię szwu. No dzięki niej będziemy mogli sobie zaznaczyć na wykroju właśnie jak przyłożyć ten dziób do szycia. Te pozostałe linie, które są na korpusie, będą nam oznaczały wszycie pozostałych elementów. Tutaj pomiędzy te dwie linie będziemy wszywać łapy, a pomiędzy te dwie linie będziemy wszywać skrzydła. No i do każdego wykroju jest jeszcze właśnie szablon na łapki, skrzydła i dziób. Idę to wyciąć z brystolu i za chwilkę do Was wracam. Będziemy już wycinać elementy z tkaniny. Tkaniny standardowo mikrofibra, zielona na korpus, pomarańczowa na dziób i łapki, a szara przyda nam się na skrzydła, zestaw nitek, nawinięte szpulki. No i to by było wszystko, jeśli chodzi o materiały. Zabieram się za odrysowanie łap oraz dziobów. Tutaj trzeba pamiętać, żeby wykonywać lustrzane odbicia, ponieważ te elementy nie są identyczne. Łapki na jedną kaczkę gotowe. Teraz odrysuję jeden dziób. I teraz wykonamy to samo, tylko na drugą. Teraz odrysuję skrzydła. Tu będziemy potrzebowali 4 elementy. Teraz odrysujemy korpusy. Podszywamy najpierw skrzydła. Zrobiłem komplety. Teraz zepnę to na 2 szpilki. Nie za dużo. Przed samym szyciem możemy jeszcze sprawdzić, czy mamy dobrze spięte, żeby wprowadzić jeszcze ewentualne poprawki. Jeśli jest ok, to zabieramy się za szycie. Standardowo 5 mm od krawędzi. No i lecimy. Skrzydła mamy poszyte, pozostaje tylko ponacinać krawędzie i wywracamy. Pozostaje nam tylko przeszyć je z wierzchu. Zaczynam centymetr gdzieś od końca i centymetr od brzegu i będę wykonywał podobny łuk, tak jak idzie właśnie krawędź naszego skrzydła. Bez ryglowania. Dojeżdżam do końca i zawracam teraz z powrotem w to samo miejsce. Teraz będę wykonywał do tego wybrzuszenia. I z powrotem tak samo. No i teraz gdzieś tutaj pomiędzy te 2 wybrzuszenia utrzymujemy coś takiego. Teraz zrobię podobnie w pozostałych. Skrzydła mamy skończone. Teraz zabieramy się za szycie łapek i dzioba. Łapki mam spięte. Tkanina jest złączona wierzch z wierzchem, tak żebyśmy mieli właśnie zawsze od spodu
dolną część tkaniny przy szyciu. I tą krawędź zostawiamy niezszytą, szyjemy tylko tutaj po obwodzie całej łapki, która będzie wystawać. Nitkę mam zmienioną, 5 mm od krawędzi. Łapska mam już ponacinane i wywrócone. Pozostaje tylko je przeszyć na 3 razy, podobnie jak robiliśmy to przy skrzydłach. Tak się prezentują nasze łapki po przeszyciu. Teraz bierzemy jedną połowę korpusu naszej kaczki i korzystając z wykroju mamy tutaj wyznaczoną linię. Musimy teraz zaznaczyć właśnie końcówkę tej linii. Mam wyznaczone końce linii, które były na wykroju. I teraz ten dziób, który wycinaliśmy wcześniej, musimy przyłożyć wierzch do wierzchu, tak jak teraz to robię, tak żeby te nasze właśnie punkty, które zaznaczyliśmy, były 5 mm od krawędzi tego dziobu. Musimy się starać tak to ułożyć, jak nam pokazuje teraz linijka, czyli tutaj jest właśnie ten jeden punkt, który wcześniej zaznaczyliśmy, tu jest drugi, a ta pomarańczowa część, która nam wystaje, to jest zapas na szef i teraz musimy to przeszyć, właśnie 5 mm od krawędzi. Tak to wygląda. No i dzięki temu właśnie, że teraz to przeszyliśmy, to po wywróceniu mamy ładny dziób naszej przyszłej kaczki. Jeszcze przed doszyciem łap i skrzydeł przeszyjemy oczy naszym kaczorom. Tutaj wyznaczyłem białym ołówkiem delikatne kropki, na których właśnie zrobimy oczy. Także zabieramy się za to. Można wykorzystać tą pomarańczową nitkę wcześniejszą. Tutaj, żeby zacząć idealnie właśnie w wyznaczonym punkcie, to na podniesionej stopce wbijamy lekko czubek igły i sprawdzamy, czy trafiamy. Jeśli jest ok, to dopiero opuszczamy, no i zaczynamy szycie. Oczy mam przeszyte. No można to zrobić tak, można przyszyć co innego, na przykład guzik, no ale nie wiem, czy to się dobrze sprawdzi, jeśli będziemy to dawać naszemu pieskowi, więc bezpieczniejsze na pewno byłoby takie przyszycie. Teraz korzystamy z tego wykroju, który pokazywałem na początku. Dzięki tym liniom będziemy wiedzieli, gdzie doszyć nasze skrzydła i łapy. Przyłożymy teraz do naszej dużej kaczki. I wyznaczam w tych miejscach, gdzie są linie. Tutaj mam pozaznaczane punkty i teraz pomiędzy tymi punktami będziemy montować skrzydła oraz łapy. Mniej więcej to będzie tak wyglądało. W przypadku tej kaczki zazwyczaj robię to tak, że doszywam skrzydła i łapy najpierw do tej jednej połówki, tak bardzo blisko przy samej krawędzi, po prostu żeby tylko te elementy mi się trzymały już tej jednej części całej i tak samo te po drugiej stronie, ponieważ jeśli my tego nie przyszyjemy teraz i przykryjemy to drugą połową, no to nie będziemy widzieli, co się pod spodem tam dzieje i jest duża szansa, że nam pouciekają te elementy albo je nawet szwem nie złapiemy, więc dzięki temu, że one będą już przytwierdzone do tej części, to jak my zmontujemy właśnie ten górny panel,
no to wszystko będzie się już dobrze trzymało, no i pewnie to zaszyjemy na pół centymetra po całym obwodzie. Szyjemy teraz łapki. Trzeba zwracać uwagę, żeby właśnie ten odstający palec, one nie są równe. No z tej strony łapka jest bardziej śpiczasta, więc tak też układamy tą bardziej spiczastą stroną do góry. No i przeszyjemy to przy samej krawędzi. Mamy łapy przymocowane, tylko tak montażowo na razie. Za chwilę to obszyjemy po obwodzie. I podobnie wykonamy ze skrzydłami. Można nawet użyć tej samej nitki, nie w kolorze, bo tego nie będzie później widać, a zależy nam tylko właśnie na przytwierdzeniu ich. Mamy już dwie kaczki, to już zbliżamy się do końca. Teraz musimy przyszyć górne elementy, no i będziemy wywracać i napychać już. Trzeba teraz pamiętać, że będziemy zaszywali na 5 mm, więc konieczne jest sprawdzenie, czy nic nam tu po prostu nie zachodzi na te 5 mm, żebyśmy tego nie zszyli razem. Tutaj widać, że jest ok, więc teraz przykładamy drugą część. Staramy się to w miarę równo złożyć te elementy, tak żeby nam starczyło materiału przy szyciu i z dołu i z góry. Dobrze jest jeszcze po zeszpilkowaniu sprawdzić, czy spięliśmy wszystko porządnie. Lepiej to ewentualnie jeszcze teraz rozszpilkować i złożyć ponownie, niż później ratować to już przy samym szyciu. Tak to zeszpilkowałem. Nie jest tu za wiele szpilek, bo jest dużo zmian grubości, więc im więcej warstw przebijemy, tym bardziej po prostu nam się tu zdeformuje ta krawędź. No to też nie jest dobre przy szyciu, bo później nam uciekają te milimetry i po wyjęciu szpilki albo gdzieś dalej może nam się sfałdzić. Więc najlepiej tylko w tych miejscach, gdzie jest dość płasko. Przy tej większej trzeba uważać, bo te końcówki skrzydeł no wchodzą nam już prawie pod szef, więc trzeba je dodatkowo jeszcze zgiąć, tak żeby nam tutaj nie ingerowały w szef. No i jeśli jest ok, to przykładamy nasze elementy. W tej większej no jest trochę więcej gimnastyki, no bo jest dużo grubiej niż w tej mniejszej. Skrzydło mamy tu złożone jeszcze podwójnie, żeby nam nie weszły pod szef, więc tą tkaninę musimy trochę podociągać. Ona się lekko tutaj przymarszczy, no i musimy to kontrolować przy szyciu. Przy tej mniejszej to jest dużo bardziej proste. Jak widać też już po samym wyglądzie, że tutaj ta tkanina lepiej jest ułożona. Tutaj musimy ją trochę dociągnąć ze względu na to wybrzuszenie. Zabieramy się za szycie. Trzeba jeszcze tylko zostawić otwór na wywrócenie. Ja go zostawiam między skrzydłem a łapą. No nie ma tu chyba lepszego miejsca. No szyja jest niezbyt dobra, bo będziemy chcieli tu porządnie wypchać, a jak tu nie będzie zszyte jednym ciągiem i będzie tu otwór, to później tu może być takie lekko sflaczałe miejsce, więc lepiej tutaj to ominąć i zrobić otwór pomiędzy skrzydłem a łapą. Musimy cały czas też kontrolować ułożenie tych tkanin. Żeby ewentualnie jeszcze coś poprawić.
Jedną mamy zszytą. Trzeba właśnie tylko podczas szycia sprawdzać, bo no może ta tkanina zejść z dołu trochę, z góry bardziej wyjść, więc możemy to skorygować podczas szycia, tak żeby one w miarę równo się schodziły krawędziami. No wtedy jest najlepiej, mamy pewnie zszyte elementy. Te wcześniejsze przeszycia montażowe są zaszyte, więc ich nie będzie widać. No a dzięki temu nic nam wewnątrz się nie poprzesuwało i będziemy mieli równy efekt. Dwa kaczory zszyte, ponacinam krawędzie, pousuwam ewentualne naddatki, jeśli gdzieś mi wychodzą. Wywracam, za chwilę Wam pokażę, jak wyglądają wywrócone, no i zajmiemy się napychaniem. Ponacinałem łuki, no a tak wygląda kaczor po wywróceniu, więc za chwilkę do Was wracam jeszcze z efektem już wypełnionych kaczek. Jedną wypełnię tak na maksa, żeby była mocno wypełniona, a druga taka bardziej sflaczała. Prezentacja naszych kaczek. To jest ta krótka wersja. Napchałem ją dość mocno, więc można tym nawet przyzwoicie rzucić. Wersja długa. No ta jest dużo słabiej napchana. No poziom tego wypełnienia zależy od tego, co chcemy uzyskać. No i jest jeszcze trzecia wersja, czyli taka długościowo podobna do tej, co przed chwilą była, ale z dużo węższą szyją, więc wybierając ten wzór musimy brać pod uwagę, jakiej tkaniny będziemy używali. Jeśli mikrofibra, no to da się to przeciągnąć, ale jeśli coś grubszego i sztywniejszego, no to lepiej wybrać ten wzór, gdzie ta szyja właśnie jest szersza, no żeby dało to się w miarę przyjemnie wywrócić. Kolejny projekt szyciowy za nami. W dzisiejszym odcinku to już by było wszystko. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!